Hej, ty tam, przed monitorem, słuchaj. Jeśli nie masz nadal konta na AliExpress, zakładając je dziś i podając kod promocyjny Energik, dostaniesz zniżkę $4 do zamówienia minimum za $5. Warto skorzystać, jeśli spodoba Ci się sprzęt, który tutaj omawiam. Jestem osobą, która jest w ciągłej pogoni za lepszą jakością obrazu. Szczególnie jest to ważne, gdy robi się filmy na YouTubie o starych grach, choć nie tylko. Z początku moje rozumowanie było zgoła inne, przecież można wszystko zgrać na emulatorze w Full HD i będzie pięknie. Ja mam fajny materiał z wysokiej jakości gameplayami, a wy film, który można bez problemu zapuścić na 120-calowym TV w salonie. Z czasem doszedłem do wniosku, że w zasadzie granie na emulatorze to trochę takie przekłamywanie historii. Te gry tak nie wyglądały. Ich odbiór przez to może być zgoła inny. Postanowiłem zgrywać tytuły bezpośrednio z konsol i tutaj zaczęły się pewnego rodzaju schody. Większość konsol nie ma wyjścia na HDMI. Może to być komponent, kompozyt, VGA. W zasadzie początkowo wszystko rozwiązał switcher, który konwertował każdy obraz do HDMI. Przez długi czas w zasadzie to działało i byłem zadowolony z wygody, jakie to rozwiązanie oferowało. Uruchamiałem konsolę, program do nagrywania i już, bez bawienia się kablami. I to rozwiązanie jest jak najbardziej okej. Wierzcie mi, jeśli jest jakiś upscaler obrazu, konwerter lub kabel do HDMI, to na pewno go testowałem. Mam całe pudło tego barachła. Jakiś czas temu dowiedziałem się o OSSC, Open Source Screen Converter. Było to takie małe, fajne urządzonko, które konwertowało obraz z retro konsol na nowe telewizory. Jednakże nie było aż tak wygodne jak kable HDMI. Każdą konsolę trzeba było przepinać za każdym razem, co niestety średnio mi pasowało. Jednak OSSC w końcu mnie dopadł, gdy podczas nieprzespanej nocy myślałem o jakości obrazu w gameplayach do materiału o Sedze Saturn. Postanowiłem zakupić ustrojstwo i zobaczyć, czy wreszcie zaznam należytego mi spokoju. Sprzęt możecie zamówić u Chińczyków przez popularne stronki. Sam wybrałem to rozwiązanie, bo jest taniej. W zasadzie gdziekolwiek zamówicie sprzęt, jest on dokładnie taki sam. Posiada dokładnie te same funkcje i korzysta z tego samego firmware'u, więc nie będzie problemu z upgrade'em do nowszej wersji. Oczywiście wybór należy do Was. Od Chińczyka dostajemy wszystko gotowe do odpalenia, z manualem i zasilaczem z różnymi końcówkami. Czym jest OSSC? To najprościej mówiąc upscaler, ale nie taki typowy jak od Chińczyka za 2 dyszki. Większość skalerów upskaluje obraz po prostu powiększając gotową ramkę, często przy użyciu jakiegoś filtrowania. Trochę jak skalowanie w Photoshopie. Weźmy na przykład sobie tego oto jegomościa. To oczywiście Mario z gry Crash Bandicoot na Game Boya. Jego wielkość to 29×40 pikseli. Załóżmy, że chciałbym go upskalować 5-krotnie. Powiększając i korzystając z filtru powstanie w zasadzie ketchup. Nadal widać, że to ta postać, ale filtrowanie popsuło cały obraz i w zasadzie nie nadaje się zupełnie do niczego. Jak działa OSSC? Zamiast skalować gotową ramkę, dubluje piksele w każdej linii aż do 5-krotności. Co to daje? Powróćmy do naszej postaci. Powiększając ją, skaluje każdy jeden pojedynczy piksel, dzięki czemu zachowuje on swoją ostrość, jak i jakość oryginału. W najprostszym tłumaczeniu tak działa OSSC. OSSC to niewielkie pudełeczko z masą wtyków i przełączników typu wajcha do karuzeli. Posiada on gniazda wejść komponent z kart VGA, jedno wyjście i wejście typu jack na audio i wyjście HDMI oraz na koniec czytnik kart microSD. Jak zapewne zauważyliście, brakuje wejścia kompozytowego. Tak, tutaj do każdej konsoli trzeba dokupić kabel z kart lub komponent, który i tak daje nieporównywalnie lepszą jakość obrazu niż kompozyt. Wpinamy wybraną konsolę, podpinamy kabel HDMI do TV, odpalamy konsolę, odpalamy urządzenie i mamy czarny ekran. Następnie należy głośno krzyknąć "What the fuck?" Oddajcie mi moje pieniądze! Problemem Open Source Screen Converter jest to, że jest dość trudny w konfiguracji. Rozkminienie, co właściwie robimy, jest kluczowe. Do zestawu obok kabla zasilającego dostajemy eleganckiego pilota, którym będziemy obsługiwać urządzenie. OSSC ma niewielki ekranik, na którym są wyświetlane jedynie 2 linie tekstowe. To tam będziemy wlepiać gały przez najbliższe minuty czy godziny. Naciskanie losowych przycisków na pałę przynosi średnio dobre efekty.
niestety nie popsujecie przez to ani TV, ani urządzenia, ale w pewnym momencie trzeba będzie restartować do ustawień fabrycznych, gdy poprzełączacie dziesiątki tajemniczych opcji w nadziei, że pojawi się ekran startowy waszej ulubionej retro konsoli. Jednak spokojnie, z moich doświadczeń wynika, że po podpięciu jedynie do TV w zasadzie wszystko powinno odpalić się bez problemów, choć wymaga regulacji, jeśli jesteś w tej materii perfekcjonistą. Zanim przejdziemy dalej, kable. Ważna rzecz. Jeśli konsola obsługuje wyjście komponent jak Xbox, PS2, GameCube, Wii czy PlayStation 3, będzie super. Bez problemów OSSC przetrawi rozdziałkę i upskaluje ją i wypluje na ekran. Jednak jeśli jest jeno wyjście kompozyt jak w PS1, NES czy Mega Drive, jest ciężko. Ale spokojnie, trzeba zaopatrzyć się w odpowiedni kabel lub przejściówkę z kompozytu na SCART lub, jak kto woli, eurozłącze. Takie kable kosztują grosze, niestety mogą to być grosze wyrzucone w błoto. Z 6 prostych przejściówek ani jedna nie działa. Również kabel nie działa. Dlaczego? Ano problem jest w kablu, nie jest on uszkodzony. Tak jak i te wszystkie przejściówki, też są dobre. Problem leży w tym, że ma kable polutowane, aby przesyłać obraz kompozyt na eurozłącze, bez konwertowania na RGB. I tutaj jest pies pogrzebany. Okej, zapytacie, ale po co mi w ogóle to wszystko, skoro mogę podpiąć pod mój OLED 120 cali za 180 klocków każdą konsolę? No cóż, problem z retrogratami jest taki, że w zasadzie te starsze klamoty nie działają na nowszych telewizorach. Dlaczego? Bo wysyłają różne dzikie rozdzielczości, na które wasz wypasiony telewizor strzeli focha. Może to być na przykład 240p. Z tego też powodu u retronerdów często widzicie telewizory kineskopowe kupione w ciężkim PRL-u za dewizy lub bony towarowe. Te telewizory nie mają problemu z przyjęciem takich rozdzielczości, ale spróbujcie na takim puścić 4K, to wam kineskop urwie głowę w malowniczej eksplozji. Nie no, żartuję. Urwie jedynie ręce. Rozdzielczość 240p została już dawno porzucona na rzecz bardziej eleganckiej 640 na 480, której w nowszych TV może już nie być. Aktualnie takim niepisanym najniższym standardem jest 720p. Po podpięciu retro konsoli, o ile macie odpowiednie gniazdo, uzyskacie jedynie elegancki czarny obraz, tak zwana głęboka czerń i w zasadzie nic z tym już zrobić nie można. No chyba, że posiada się OSSC na wypasie, który powieli linię nieszczęsnego 240p razy 2 do 480p, razy 3 do 720p, razy 4 do 960p lub razy 5 do 1440p. Jak zapewne widzicie, pojawia się tutaj 720p i dla większości TV będzie to bardzo dobre rozwiązanie. Pozostałe rozdzielczości mogą być przyjęte lub nie, to już zależy od waszego okna na świat. Zawsze można odpalić tryb pass-through i zobaczyć, jak wygląda gra bez samplowania obrazu. Drugim ważnym aspektem są proporcje. Aktualnie standard obrazu to 16:9. W mrocznych czasach telewizorów CRT było to 4:3, czyli obraz mniej więcej kwadratowy. Zapewne na YouTubie nieraz oglądaliście filmy z retro gier i były one rozciągnięte w poziomie. Właśnie dlatego, że nie ustawiono odpowiedniego aspect ratio. OSSC ma możliwość wymuszania odpowiedniej proporcji obrazu, aby uzyskać taki, jak był oryginalnie. Początkującym proponuję ustawić Generic 4:3. Co prawda będą czarne obwódki, ale ten tryb jest najbardziej kompatybilny z moich doświadczeń. W przypadku innych wymagane jest dostosowanie okna, aby obraz nie był ucięty, co często zdarza się na samplu razy 5, lub by pozbyć się denerwującego letterboxa. Ustawienie obrazu jest kluczowe, aby nie było migotania i brzydkich duszków po bokach. Obok upscalingu obrazu sprzęt oferuje też scanline. To takie półprzezroczyste, poziome linie, które mają symulować retro telewizor. Niektórzy je uwielbiają, ja nie mogę na to patrzeć. Linie można sobie skonfigurować wedle własnych upodobań. Ja tego nie używam, ale z kronikarskiego obowiązku wspominam, że coś takiego też jest tutaj dostępne. W przypadku podpięcia konsoli przez komponent musimy zaopatrzyć się jeszcze w ustrojstwo, które przeniesie dźwięk z 2 cinch na jednego jacka, inaczej nie będzie dźwięku, ale spokojnie. Przejściówka lub kabel kosztują jakieś 5 zł, więc nie musicie brać na to kredytu z banku pod zastaw waszej hacjendy w Malibu. Wydawałoby się, że najlepsze efekty sprzęt przyniesie przy rozdzielczości 480p, ale nie jest to do końca prawda. W
tej rozdzielczości możemy podbić obraz jedynie razy 2 do 960p i jest niewielkie rozmycie, choć i tak jakość jest o niebo lepsza niż na zwykłym komponencie, ale nie tak dobra jak na 240p. Z moich spostrzeżeń pod kątem kompatybilności OSSC najlepiej radzi sobie na konsolach 6. generacji, PS2, Xbox, Dreamcast, GameCube, ale doskonałe efekty można też uzyskać na Wii podpiętym przez komponent. W przypadku PlayStation 2 konsola generuje najczęściej obraz 720 na 576 pikseli z przeplotem. Na OSSC możemy uzyskać obraz samplowaniem razy 4 i usunięciem przeplotu. Powiem tak, wygląda to lepiej, ale zdecydowanie przegrywa z obrazem generowanym w 480p, czyli Progressive Scan. Jeśli jest możliwość wymuszenia takowego, warto od razu to zrobić. Wróćmy do ustawień formatu 4:3. Wiąże się z tym pewien problem. Jak wspomniałem, obraz dostaje brzydką, czarną obwódkę wokoło. Jednym przeszkadza, innym przeszkadza bardziej. Co robić? No i tutaj zaczyna się zabawa funkcjami, Horizontal Sample Rate, Backport i innymi cudownie brzmiącymi opcjami. Celem jest wyrównanie obrazu do granicy telewizora. I tutaj warto pamiętać jeszcze o jednym ważnym elemencie. Ustawienie obrazu robimy dla danej rozdzielczości, czyli jeśli ustawimy go na 480p, to na 240p lub 576i będziemy musieli ustawić go od początku. I w drugą stronę, jeśli ustawimy 480p powiedzmy dla konsoli PlayStation 2 i potem będziemy chcieli ustawić 480p na Xboxie, ponieważ nie muszą one mieć takich samych ustawień, więc wbijając nowe skasujemy te stare. Ale spokojnie, odstaw nerwosol. Autorzy wraz z ostatnim firmware'em dodali możliwość zapisywania 15 profili. Jeśli przyjmiemy, że każdy profil obsługuje kilkanaście rozdzielczości, wystarczy to spokojnie na wiele konsol. No dobra, fajno, to wszystko działa na TV, a jeśli chciałbyś pochwalić się swoimi skillami w Babsi 3D przed milionami widzów, jak zgrać taki obraz? No i tutaj zaczynają się schody, takie długie, kręcone i bez poręczy. Nie wystarczy mieć byle jakiego grabera, trzeba mieć odpowiedni graber. Jaki jest najlepszy? Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, gdyż niektóre działają zaskakująco dobrze z konsolami NTSC, a niektóre z palowskimi. Mało tego, jeden ściągnie obraz z Dreamcasta, inny z Mega Drive'a i NES-a. Niestety nie ma tutaj złotej zasady. Przekopałem się przez wątki na forach, gdzie ludzie polecają taki czy taki graber, ale żaden nie jest uniwersalny. Sam mam w domu ku uciesze mojej żony 11 graberów i w zasadzie najlepsze efekty uzyskałem na wewnętrznym graberze Avermedia Live Gamer 4K, czyli nie jest to tania zabawka, ale w zasadzie nie miałem problemów z żadną z konsol. Dlaczego tak się dzieje? Zacznijmy od tego, że tryb razy 5 daje 1200 linii w pionie. Większość graberów może pobrać obraz tylko w 1080p, więc w zasadzie samplowanie razy 5 odpada. No, chyba że masz graber, który potrafi zrzucić obraz w 4K. Ale w sumie nie ma co żałować, bo i tak ten tryb jest mało kompatybilny. Druga rzecz, samplowanie jakiejś dzikiej rozdzielczości daje nam jeszcze bardziej dzikie rozdzielczości i graber po prostu głupieje. To jest niestety cena odpalania starych konsol. Twój graber dostanie szajby. Najlepiej sprawdzić początkowo rozdzielczość wyjściową i potem pomnożyć przez samplowanie. Dostaniemy rozdzielczość wyjściową i to jest całkiem dobrym podejściem. Chyba że rozdzielczość nie równa się ilości generowanych linii. O czym później. Tutaj też podczas mojego eksperymentowania doszedłem do drugiego wniosku, że drugim najlepiej sprawdzającym się graberem zewnętrznym jest Elgato Camlink. Tylko tutaj chciałbym zauważyć, że zwykły Camlink, a nie ten 4K, który spokojnie łyknął skalowanie razy 5. Mało tego, po idealnym ustawieniu obrazu na Camlinku, ten zaczął działać też na Avermedii. Oznacza to, że dopóki nie skalibruje się idealnie obrazu, no może on nie działać lub wyświetlać czarną czerń, co sprawdza się do sensu kupowania kilku graberów, aby ustawić odpowiednio obraz, gdyż na czuja szanse w zasadzie są niewielkie. Co prawda są konfiguracje na internecie, ale zazwyczaj dotyczą one konsol NTSC, więc w zasadzie nie są nic warte, jeśli masz konsolę PAL. A do tego dochodzą też różne wersje konsol, co też ma spore znaczenie. Wiem, że to dziwne, ale nie mówiłem, że będzie łatwo. Czy w zasadzie gra jest warta świeczki? Niech za komentarz posłuży komentarz jednego typa, który napisał taki oto komentarz pod materiałem o Sedze Saturn. Więc tak,
Zdecydowanie tak. Każdy maniak retrogratów powinien mieć OSSC w domu, jeśli na starych klamotach jeszcze gra. Obraz po odpowiedniej konfiguracji jest podobny do tego, co oferuje emulator na natywnej rozdzielczości, więc jest naprawdę dobrze. Zapewne kilka osób zwróci uwagę, że podobne cuda oferuje FrameMeister. Tak, miałem to urządzenie i... powiem tak, FrameMeister działa na całej klatce, a nie na liniach obrazu, więc w mojej opinii efekty są gorsze, choć mam wrażenie, że FrameMeister jest bardziej kompatybilny i przystępny. Innym aspektem jest cena FrameMeistera, która na tą chwilę po prostu zabija. Również w porównaniu do chińskich upscalerów i konwerterów do HDMI, OSSC jest nieporównywalnie lepszy, choć to też zależy od estetyki. Obraz przez kabel jest bardziej rozmyty i miękki, przez co daje on efekt biedy antyaliasingu, co dla niektórych może być pożądanym efektem. OSSC daje obraz ostry, z widocznym każdym pikselem i niestety uwidacznia artefakty w postaci aliasingu. O ile w grach 2D jest to jak najbardziej wskazane, o tyle w grach 3D efekt nie musi się podobać. Smutne jest to, że większość ustawień, rad i porad znajdziecie do konsol NTSC, które nijak się mają do naszych palowskich klamotów. Nawet na oficjalnej stronie jakoś nikt nie dba o nasze palowskie konsolki. Oznacza to niestety, że jesteśmy zdani sami na siebie i to jest spory problem. Jeśli ktoś nie ma pojęcia, w zasadzie ma tylko fajne pudełeczko, które obraz wyświetli, ale w letterboxie i zapewne przy skalowaniu maksymalnie razy 2. Ale jako, że jestem dobry wuj, dorzucam wam ustawienia OSSC na przeróżne konsole i rozdzielczości. Link powinien być gdzieś w opisie. Uprzedzam, jest to obraz pod graber, a nie pod telewizor. No dobra, jakie konsole przyszło mi podpiąć i jakie uzyskałem efekty? Zacząłem od Segi Saturn. Zgrywałem trochę materiałów do filmu o historii Saturna, który możecie obejrzeć na kanale. Gameplaye były ściągnięte właśnie OSSC z samplowaniem razy 4. Potem udało mi się, jak wspomniałem, po idealnej konfiguracji wejść na poziom razy 5, ale było to dość niestabilne. Są gry, które lubią sprawiać problemy, np. Die Hard Arcade. Pomiędzy scenami przełącza się rozdzielczość, choć trwa to ułamek sekundy, zanim OSSC to ogarnie, tracimy na sekundę, dwie obraz na telewizorze. W innych tytułach problem może występować na screenach ładowania lub na screenach startowych, na przykład w Panzer Dragoon 2, gdzie ekran tytułowy ma wyższą rozdzielczość niż sama gra, lub w Quake'u, gdzie ponownie ekran ładowania ma po prostu wyższą rozdzielczość. Ale tutaj nie stanowi to problemu, zanim gra się załaduje, obraz pojawi się na ekranie. Ciekawym przykładem jest Virtua Fighter 2, który wyjątkowo korzysta z rozdzielczości 708 na 480 i to jest jedyna gra, która może sprawiać potężne problemy. Do podłączenia Saturna trzeba użyć kabla RGB, czyli z kart lub jak to woli eurozłącze. Super wyglądają gry z PlayStation 2 i Xboxa na rozdzielczości 480p. Wygląda to naprawdę kozacko i nie umniejsza retroestetyki, a w mojej opinii jeszcze bardziej ją uwidacznia. Przy Xboxie wspomnę, że mam softmodowaną konsolę z przełączeniem na tryb NTSC, więc każda gra odpala się w 480p. Dla przypomnienia, konsola Xbox palowska wyświetla jedynie bieda 480i. Widocznie zakładali w Ameryce, że w Europie nadal po ulicach biegają niedźwiedzie i nikt nie ma wypasionych telewizorów zdolnych udźwignąć taki cud techniki jak 480p. I choć OSSC będzie działał na 480i, zalecałbym od razu softmodować konsolę i przejść do 480p. Skok w jakości obrazu będzie bardzo widoczny. Xboxa najlepiej podpiąć kablem komponent. W przypadku PlayStation 2 gry śmigają albo w 576i, albo w 480p. I tutaj OSC przyniósł również znakomite efekty. Obraz jest ostry, kolory oddane prawidłowo. Dobrze widać różnicę w momencie, kiedy mamy możliwość uruchomienia progressive scanu, jak w Soul Calibur 2, lub odpalenia go w zwykłym 576i. Tak na przykład działa też Resident Evil 4. W takich wypadkach różnica jest ogromna. PS2 obsługuje sporo gier z 480p. W jednych można tą opcję uruchomić w menu, w innych trzeba wymusić, trzymając trójkąt i krzyżyk podczas bootowania płyty, do czego ponownie zachęcam. Na PlayStation 2, aby uzyskać najlepszy obraz, możemy wybrać albo kabel z kart, albo komponent. Różnica w sumie żadna. Dalej, Wii od Nintendo, które ma podobny problem co Xbox, z tym, że gry, a raczej większość gier, nie ruszy w
480p, tylko w 480i. Nintendo powycinało możliwość odpalenia 480p w grach PAL i to jest problem na standardowym kablu, bo niektóre tytuły wychodzą pomazane, tak, że nie widać w zasadzie co jest na obrazie. Zerknijcie mój odcinek o MedWorld. Tutaj upskalowanie razy 4 ma sens, a do tego usunięcie przeplotu daje całkiem przyjemną klatkę. Fajnie widać różnicę na Shake Dimension, które jest tylko i wyłącznie w 2D. Oczywiście korzystamy z kabla Component. Dalej GameCube. GameCube to dziwna rzecz. Owszem, można kupić kabel komponent do Gacka, ale kosztuje on jakieś $150, nie żartuję. Więc jeśli chcesz pograć w dobrej jakości na GameCubie, kup Wii i graj przez emulator. Ja tak uczyniłem i bez najmniejszych problemów obraz szedł przez komponent. Jakość, jak możecie sami zobaczyć, rewelacja. W Luigi Mansion na skalowaniu razy 4 i usuniętym przeplocie obraz wygląda znakomicie, a Rogue Squadron nigdy nie wyglądał tak dobrze. Dalej Dreamcast, który ma wyjście VGA. Co prawda nie jest ono w 100% kompatybilne, ale gry, które nie działają na nim, to w zasadzie jakieś mniejsze lub większe szroty. Obraz żyleta. Ale tutaj całkiem dobry obraz uzyskacie też poprzez kabel przejściówkę VGA do HDMI, na przykład firmy Pound. Choć i tak w mojej opinii, patrząc pod lupą, OSSC daje lepszy efekt niż kabel. Przejdźmy do konsoli sprawiających problemy. PlayStation 1. Ma wyjście tylko na kompozyt. Pozostaje zakupić przejściówkę, ale trafić dobrą to loteria. Problem z przejściówkami jest taki, że nie są one odpowiednio zlutowane, tak aby konwertować obraz do RGB. Więc w zasadzie najlepiej jest kupić od razu dedykowany kabel za kilka złociszy. Chwilę mi zajęło dostosowanie odpowiednich ustawień i efekt jest taki, że gry 2D, jak na przykład Mickey Mouse, w zasadzie wyglądają jak na emulatorze. Druga gra, Silent Hill, może wrażenia aż takiego nie robi, ale i tak trudno nie być zadowolonym z efektu końcowego. Problemem PlayStation jest to, że często korzysta z różnych dziwnych rozdzielczości. Może to być 288p albo coś zupełnie innego, przez co ustawienie idealnie obrazu na jednej grze wcale nie musi się zgadzać na innej. Kilka słów wyjaśnienia odnośnie różnic w podawanej rozdzielczości. Gra może działać w 480i lub 480p, ale na ekranie OSSC pokazuje się inna liczba. Już wyjaśniam. 480i czasami jest nazywane 525, gdyż odnosi się to do liczby wyświetlanego obrazu. Analogicznie 576i może pokazać się jako 625. Tematu nie będę rozwijał, bo trzeba wejść w głębiej w parametry, ale może kiedyś film takowy powstanie, wyjaśniający wiele tematów z zakresu generowania obrazu. Okej, wszystko pięknie, ale czy są jakieś wady? Oczywiście, że są. Przede wszystkim z obrazem, który jest z przeplotem, na przykład 480i lub 576i, pojawia się denerwujące szarpanie, jakby przesuwał się w górę i w dół o 1 piksel. Można się przyzwyczaić, ale na TV jest to widoczne. Na filmach wrzuconych na YouTube już tak średnio. Niestety nie jest to wina konsoli, ale samego OSSC, który tak konwertuje obraz. Wyjściem jest zgrywać obraz razy 2 z przeplotem, choć wtedy tracimy sporo na jakości. Kiepski jest też opis funkcji na oficjalnej wiki sprzętu. W zasadzie najważniejsze funkcje nie są w ogóle opisane lub opisano je w taki sposób, abyś zrozumiał je po ukończeniu doktoratu z generowania obrazu. Trochę szkoda, bo znacząco zawęża to krąg odbiorców i osoby, które kiepsko sobie radzą nie tylko z angielskim, ale i w temacie samego obrazu, nie będą wiedziały o co chodzi. Wadą może być też to, że do każdej kolejnej konsoli trzeba kupić dedykowany kabel RGB. I tutaj ponownie chciałbym podkreślić RGB. I to jest bardzo ważne. Jeśli sygnał jest tylko przepuszczany z kompozytu na SCART bez konwertowania na RGB, a tak jest na 90% kabli, nie uzyskacie nic poza czernią. Pół biedy, że do większości sprzętów taki kabel kupicie w granicach 20 zł, ale na przykład przy Sega Mega Drive czy NES-ie mogą być już problemy. Podsumowując, OSSC to zadziwiające urządzenie, którym osiągamy fantastyczne efekty niezależnie od tego, jaką konsolę podepniemy. Zdecydowanie obraz jest lepszy niż na przejściówkach do HDMI. Mam wrażenie, że przepuszczony przez OSSC sygnał wideo jest pozbawiony szumów i przekłamań, które możemy zobaczyć na kablach Composite i Component. Kolory są nasycone i dobrze odwzorowane. Obraz ostry i widać każdy piksel, co w grach 2D jest niezwykle istotne. Efekt w grach 3D jest dyskusyjny, choć i tak uważam, że jest to najlepsza jakość, jaką udało mi się do tej pory osiągnąć. Wady macie w poprzednim akapicie. Na koniec, czy warto kupić? W mojej opinii tak. Niezbędne urządzenie do grania na retro klamotach. Po zobaczeniu, jak to wygląda, nigdy nie wrócicie na upscalery, przejściówki HDMI czy inne tego typu wynalazki. Na tą chwilę nic lepszego nie znajdziecie.
Z OSSC możesz grać na swoich retrogratach jak Lord. W dalszej części filmu wrzuciłem same porównania gier na poszczególnych konsolach. Testowałem sprzęt uruchamiając funkcję pass-through, czyli przepuszczanie sygnału bez konwertowania, a następnie z konwertowaniem zazwyczaj razy 4. Wszystkie informacje macie w rogu ekranu. Hiya, Mr. Goat. Uh-oh. Sorry. Ow! Gosh, that's sharp. How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me?
Heading south. Block all major roads and capture the suspect. ¡Un forastero!
Hello? That'll slow him down. I'm still showing 6 Imperial transports. There's only 5 more. I'll take them out. Only 3 more to go. Keep it up. Two left. Hit them fast. Quickly, take out the last reinforcement. There they are. Five one. This is Hammerhead 6-2. Traffic light streets barricaded to the north. We are circling around you to find an alternate route. Over. Light streets barricaded to the north. We are circling around you to find an alternate route. Over. Copy that, 6-2. Hammerhead 6-2, this is Echo 5-1. Package has escaped the net. I say again, package has escaped the net. Do any heroes have a visual? Over. By the river. Go get him. You better shoot to kill, boy. Clear in hell. Dang it, the kid's still alive. Shoot that little son.
When those wankers wobble, they're shit ducks for any shit you want to pour on them. Could you write, I suck bum cock on their foreheads with lipstick? Well, you could, but it wouldn't help you win Death Watch. There is a signing bonus, right? Of course. But I wouldn't spend your bonus just yet. He's already killed 2 dozen bigger than yourself. Oh.